Chodź, teraz masz ten. Ej, no przestań. Motywację masz przynajmniej do wchodzenia. No to dzień dobry Państwu, witam Państwa w Malezji. Za moimi plecami Batu Cave, czyli najsłynniejsza tutaj świątynia hinduistyczna. Jak widać jest bardzo dużo gołębi. Ja za gołębiami nie przypadam, bo strają na ludzi. Jest tu też dużo małp. Na przykład o tutaj. Na małpy trzeba uważać, bo są takie skurwysyny, ale kradną wszystko. Potrafią nawet ludziom wyrywać z rąk różne rzeczy i potem już takie małpy nie dogonisz. O! Akurat papkę chciała okraść. Malezja należy do azjatyckich tygrysów. Eksportuje głównie kauczuk, olej palmowy i kokosowy, ropę, cynę i elektronikę. Jest to jeden z największych na świecie producentów procesorów komputerowych. Stawiają oni na najnowocześniejsze technologie, mają nowoczesną infrastrukturę, drogi, komunikację publiczną, wiele stref wolnych od podatków, zerowe bezrobocie, bardzo dużo ułatwień dla biznesu. No i właśnie Malezja przyciąga zagraniczny kapitał jak magnes i rozwija się bardzo, bardzo szybko. Kuala Lumpur oznacza błotne ujście, ponieważ miasto znajduje się u ujścia dwóch rzek, Gondach i Kelang, i obie te rzeki są brązowe i muliste. Ogólnie w Malezji jest dość bezpiecznie. Owszem, w dużych miastach zdarzają się drobne kradzieże, ale to jak wszędzie. Na pewno trzeba uważać na wypłacanie pieniędzy z bankomatów, ponieważ zdarzają się kradzieże danych kart, więc trzeba robić to po prostu w strzeżonych miejscach. Znacznie większe zagrożenie stanowią zwierzęta, ponieważ w dżungli są tygrysy, jadowite węże, krokodyle, cała masa pijawek. No i oczywiście komary, które roznoszą malarię i dengę. Jest to kraj w większości muzułmański, więc na ulicy nie wolno kazywać sobie uczyć, są za to mandaty dość srogie. No i oczywiście homoseksualizm jest zakazany. Nie należy dotykać czyjejś głowy, jest to uznawane tutaj za olbrzymi brak szacunku. Jeść należy prawą ręką, ponieważ lewa ręka służy do mycia sobie dupy. Mam kropkę na czole, bo mnie jakiś hinduista po swoim pobłogosławił. Nie moja religia, ale błogosławieństwa, pieniędzy i jedzenia nie odmawiam. Jeśli chodzi o społeczeństwo, to 60% tutaj to Malajowie, 25% Chińczycy, 10% to rdzenne ludy mieszkające głównie na Borneo i pozostałe 10% to reszta. Jeśli chodzi o religię, 60% to islam, 20% buddyzm, 10% chrześcijaństwo i pozostałe 10% to cała reszta. Pamiętacie, jak w Singapurze się gubiłem w centrach handlowych? No to w Kuala Lumpur gubię się wszędzie. Miasto jest bardzo fajne, naprawdę miasto mi się bardzo spodobało, chyba dużo bardziej niż Singapur. Natomiast jest tutaj masa jakichś takich dróg górnych, dolnych. Najczęściej tam do góry właśnie jest tak, że ja muszę się dostać tam i mi by pasowało iść po tej drodze do góry, ale tam niestety nie ma przejścia i musiałbym chodzić po trzypasmowej drodze po prostu między samochodami. Więc czasami jest tak, że jeżeli chcesz do czegoś dojść i masz do tego miejsca powiedzmy 100 metrów, to i tak musisz iść w cholerę gdzieś tam dookoła jakimiś przejściami i koniec końców, żeby dojść tam, gdzie się chce, to się robi po prostu masę kilometrów. Więc miasto jest fajne, miasto jest naprawdę bardzo fajne, ma zajebisty klimacik, ale chodzenie po nim to jest, kurczę, to jest troszkę katorga. A czasami jest tak, że jest właśnie kilkupasmowa droga i za cholerę nie ma żadnego przejścia, no i trzeba po prostu biegać między samochodami. O, teraz mi się na przykład uda. I tak się tutaj przechodzi przez ulicę. Jeszcze mi się coś takiego nie zdarzyło. Meczety tu są zamknięte. To jest drugi już meczet, bardzo fajny meczet, zajebisty meczet z tego co widziałem w internecie, fajny do zobaczenia i jest zamknięty. I wcześniej byłem w innym meczecie, też był zamknięty. Jeszcze czegoś takiego nie miałem, naprawdę. I nie wiem w sumie czemu te meczety są zamknięte. No ale cóż, trochę nie bardzo jest co robić w tym Kuala Lumpur, tak wam powiem, nie? Nie za wiele jest tutaj do oglądania, nie za wiele jest tutaj do robienia. Ale miasto fajne. W początku naszej ery zaczęły powstawać tutaj pierwsze królestwa. Jednym z większych było Królestwo Kedah, które zajmowało się handlem morskim, pozostało pod wpływem kultury indyjskiej. Natomiast jeszcze wcześniej, bo w VII wieku przed naszą erą powstało tutaj w regionie bardzo silne państwo Sriwijaya, które również zajmowało się handlem. I ono podbiło część właśnie Borneo i Półwyspu Malajskiego. No i jego potęga utrzymała się aż do XII wieku naszej ery. Piękny mamy widok, co nie? I teraz wyobraźcie sobie, że ten luksusowy apartament z basenem na 37 piętrze i ogrodem tam na dachu kosztował nas zaledwie 70 zł od osoby. Tak więc Malezja, przynajmniej jeśli chodzi o noclegi, jest super tania. A tam jest Petronas Tower. Jeszcze tam pójdziemy. Się rozpadało. Stanąłem pod drzewkiem, myślałem, że przeczekam, ale pada coraz mocniej. W sumie się zastanawiam, jak wyglądają monsuny.
Bo z tego co kojarzę, monsun to jest taki bardzo intensywny wiatr i bardzo intensywny deszcz. My jesteśmy tutaj w zasadzie na końcu pory monsunowej i nie wiem, czy ten deszcz, który pada, a pada tutaj często, to jest monsun, czy to nie jest monsun? Nie wiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, there you go. Nie wiem, idę sobie na razie jakieś zdjęcie zrobić. Potrzebuję jeszcze flagę malezyjską do intro. Ciągle nie mam. To był najwyższy budynek kiedyś tam, ale już nie jest. No jest kawał bydlaka. Ła, coś mi gryzie. Zjadłem coś. Połaziłbym sobie jeszcze, ale praca zdalna wzywa. Muszę iść do roboty. Ale taki mam widoczek. O. To był kiedyś najwyższy budynek świata, ale już nie jest. Ania z Mariuszem pojechali do góry, a mi się nie chce. Tam koleś chodzi z telefonem i robi zdjęcia za pieniądze. Nie wiem czemu. Teraz ludzie, przecież każdy ma telefon, co sam może zrobić. Wracają dwa gołąbki. Co, nie wjechaliście? Na dzisiaj wszystko wyprzedane. Ja się pytam pani, czy na wszystko, bo są dwie wieże i do tego Mostek. brycz, czy wszystko jest wyprzedane? Pani mówi tak, bo jest jedna winda i tak wszędzie jedzie się to samo i jest Przepustowość taka jak nie inna, A bo reszta są jest- jeszcze tam dla biur. Trzeba na inny dzień kupić bilet. Ile w ogóle było? Widzieliście jak Ale cena? już nie wiem, no i tak jutro nas tu nie będzie, więc nie miało to większego znaczenia. Menarilah sayang di hari bahagia di bawah bulan bintang kasih kita berdua jangan bimbang sayang kita harungi bersama berdua selamanya. Znowu zaczęło padać. Jak pada. Ulubione smaki tutaj to słodki i ostry, dlatego wszystko jest tutaj mocno pikantne albo przesadnie słodkie. Do produkcji słodyczy praktycznie nie używa się czekolady, jest za to dużo mleka, wiórków kokosowych, batatów i orzeszków. Jeśli chodzi o desery, to najczęściej są to galaretki lub ryż w różnych postaciach. I warto pamiętać, że ponieważ jest to kraj w większości muzułmański, to do produkcji galaretki używa się nie wieprzowiny, tylko gumy agar. Jeśli chodzi o takie zwykłe potrawy, no to na stołach zdecydowanie króluje ryż. Wszystkie inne warzywa są w tym klimacie ciężkie do uprawy. Tutaj teraz patrzcie, co się dzieje. Są masaże nóg. Tylko nóg niestety. O, i tutaj patrzcie, jak to śmiesznie wygląda. Ludzie sobie siedzą i sobie masują nogi. No, thank you. Śmieszna sprawa. Tam z tyłu, nie wiem czy widać te laseczki pod parasolkami. Prześliczne dziewczyny, takie bardzo delikatne. Naprawdę ładne. Ale to były kurwy. Ja pierdolę. No, zazwyczaj prostytutki są takie kurde bardzo obleśne i ohydne. A te mega delikatne, młodziutkie, bardzo ładnie w ogóle ubrane i umalowane. Chociaż wiecie co, tak się zastanawiam, czy te dziwki to faktycznie były kobiety, bo wiadomo, w tym regionie świata popularnie są ladyboye, ale to bardziej w Tajlandii, nie wiem czy tutaj też są. Ale jeżeli to byli faceci, ja pierdolę, byli zajebiście ładni. W XIV wieku dominację w regionie uzyskała Malakka. I to właśnie wtedy, dzięki arabskim kupcom, rozpowszechniać zaczął się tutaj islam. W 1511 roku Malakkę podbili Portugalczycy, a w 1641 Holendrzy. I ślady obu kolonizatorów do dzisiaj można w Malezji dostrzec. W każdym razie to, co tutaj widzicie, to są pola herbaciane, ponieważ Malezja słynie z produkcji herbaty. I tak właśnie wyglądają pola herbaciane. Na przełomie XVIII i XIX wieku pojawili się w regionie Brytyjczycy. W 1824 podzielili się oni wpływami z Holendrami. Pod wodzą Brytyjczyków Malezja zaczęła się bardzo szybko rozwijać. Wydobywano tutaj kauczuk i cynę i zaczęto wtedy masowo sprowadzać Chińczyków. Stąd w społeczeństwie Malezji do dzisiaj jest bardzo dużo Chińczyków.
No i przez kolejne lata Wielka Brytania sobie sukcesywnie podbijała kolejne malezyjskie królestwa. So for today we have an audience. What you want to say to the audience, Coco? Hania nam na dzisiejszy dzień wybrała fantastyczną ścieżkę. Jesteśmy na samym jej początku. Tutaj, proszę Państwa, prowadzi gdzieś tam do góry. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Ale wydaje się, że Hania bije się z myślami, czy dobrze wybrała. Dajesz, Haneczka, to się kameruje. Ciśnie, ciśnie, ładnie. To jest Mariusz. Idziemy do przodu, dobra. Ładny szlak, mi się podoba. Wczoraj nam się nie udało, ale dzisiaj z Mariuszkiem wstaliśmy wcześnie rano po 6 i ruszyliśmy na szlak. I się wspinamy na górę, a tutaj proszę spojrzeć, jak jest ładnie zabezpieczone, żeby się turysta nie spierdolił. Udało się. Ale jeszcze będziemy szli tam do góry. Idziemy spać do dżungli, przynajmniej taki jest plan. Na razie wiemy... Ładny robaczek. Na razie wiemy tylko tyle, że musimy znaleźć typa z łódką, żeby nas przeprowadzić przez drugą stronę, na drugą stronę rzeki. Jest typ z łódką. Teraz ciekawy, ile będzie chciał. No i płyniemy sobie łódeczką. Złoty 50 od osoby. Na drugą stronę. Przygotowaliśmy się jak na wojnę. Mamy ciężkie plecaki, namioty, śpiwory, jedzenia na pół roku. I się okazało, że droga, którą chcieliśmy iść i miejsce, w którym chcieliśmy spać tutaj w dżungli, jest niestety zamknięte. Więc sobie chodzimy takim szlaczkiem. Idziemy zobaczyć, czy jest tu coś ciekawego. Z nadzieją, że może jakąś małpę zobaczymy. Symbolem malezyjskich lasów są orangutany. Orang-hutan oznacza leśny człowiek. Niestety ich tereny, gdzie żyją one naturalnie, dość szybko się kurczą i obecnie tam opiszone można spotkać już tylko na Borneo i Sumatrze. Lasy równikowe, oprócz ropy, są drugim najważniejszym czynnikiem wpływającym na bogactwo Malezji. Z tutejszych palm produkuje się głównie olej palmowy i właśnie Malezja i Indonezja razem odpowiadają za pokrycie praktycznie całego światowego zapotrzebowania na ten olej. Wadą tego jest niestety to, że masowo wycina się lasy, no i właśnie Malezja jest na pierwszym miejscu na świecie, jeśli chodzi o utratę terenów zielonych względem całej powierzchni kraju. Chociaż muszę przyznać, że tej wycinki drzew tutaj się za bardzo nie widzi, przynajmniej na Półwyspie Malajskim. Jak się jedzie samochodem, to wszędzie dookoła jest zielono, wszędzie jest pełno drzew, wszędzie jedna wielka dżungla. No ale na Borneo niestety wycina się bardzo dużo i z tego też powodu wiele gatunków zwierząt trafiło na listę gatunków zagrożonych. Tak samo zresztą z ludami tubylczymi, które żyły na Borneo. Obecnie są już, jak to się mówi, jak jest przetrzebione, i mają bardzo niewielkie tereny, gdzie jeszcze mogą żyć. Tam z tyłu możecie zobaczyć tego Mariusza. Już słuchawki założył na uszy. Mamy, kurczę, już trochę dość tej Malezji, bo praktycznie wszystko, co chcemy zwiedzać, jest zamknięte. I tutaj w tym parku, ja nie wiem, kurde, jak ci strażnicy jakiekolwiek mają pojęcie o tym parku, bo najpierw odnośnie szlaków prowadzili nas od jednego do drugiego. Każdy nikt nic nie wiedział, a teraz poszliśmy w dżunglę na szlak, który przed chwilą nam turyści powiedzieli, że jest też zamknięty. Zamknięte. Takiego pecha, że praktycznie wszystko, co chciałem zobaczyć, tu jest właśnie tam się idzie, tam. I tam są podobno ładne widoczki. Takiego pecha, żeby wszystko praktycznie, co chciałem zobaczyć, było pozamykane, to ostatni raz miałem na Łotwie. Na Łotwie też nic nie zobaczyłem, bo wszystko było zamknięte. Moje odczucia dotyczące Malezji są takie, że to jest fantastyczny kraj na pracę zdalną, ponieważ noclegi tutaj są bardzo tanie, jedzenie w knajpach jest bardzo tanie, w sklepach już tanio nie jest, ale nie trzeba sobie samemu gotować, można po prostu jeść w knajpach. Natomiast jeśli chodzi o kraj do zwiedzania, to muszę przyznać, że za wiele tutaj nie ma. Release our pigeon. Okay, ready? Okay, one is a 53. Proszę Państwa, proszę spojrzeć, tutaj mamy pokój, za który zapłaciłem chyba najmniej w życiu, bo 17 zł, tutaj nie ma Hani.
I teraz sobie pozwólcie, że wyjdę na dół, niech Hania sobie dalej śpi. Sprawa się trochę rypła, ponieważ okazuje się, wczoraj się dowiedzieliśmy, że w Malezji są powodzie i całe południe Malezji jest zalane. Chcieliśmy tam właśnie jechać. No i nie pojedziemy. Zamiast tego powiem wam ciekawostkę. Badminton jest to najpopularniejszy sport w Malezji. I jak na przykład się jedzie, to na ulicach dzieciaki zamiast w nogę grają właśnie w badmintona. Malezja na wszystkich igrzyskach olimpijskich do tej pory zdobyła 11 medali, 8 właśnie w badmintona. Rozkminiłem nazewnictwo tych wszystkich azjatyckich potraw, jest to super łatwe. I na przykład nasi to jest ryż, me to jest makaron, goreng to jest smażony, ayam to jest kurczak. Więc jak na przykład macie nasi goreng ayam, to jest ryż smażony z kurczakiem. Banalnie prosta potrawa. Wystarczy to polać jakimś tam sojowym sosem, dowalić czegoś ostrego, żeby paliło mordę i możecie mieć azjatycką potrawę na swoim własnym polskim talerzu. Albo jak chcecie, żeby było jeszcze bardziej oryginalnie, to możecie do tego dorzucić ze 2 albo 3 krewetki, bo zauważyłem, że oni lubią tutaj smak jakimś właśnie czymś pływającym, typu właśnie krewetkami albo kawałkami ośmiornicy. Kluczowa okazała się II wojna światowa. Wielka Brytania pomimo zaciekłego oporu nie była w stanie obronić Malajów, który został podbity przez Japonię. Walki te znane są z tego, że Japończycy wykorzystali piechotę rowerową, która okazała się niezwykle skuteczna. Po prostu okazało się, że wojska na rowerach są w stanie niezwykle szybko przemieszczać się po dżungli. Okres okupacji japońskiej był okresem strasznych okrucieństw, dlatego do dzisiaj w społeczeństwie malezyjskim są dość silne nastroje antyjapońskie. Po wojnie kraj był zdewastowany, sytuacja gospodarcza była fatalna, a wszelki szacunek do Wielkiej Brytanii zniknął. Więc bardzo szybko zawiązała się Federacja Malajska, skupiająca okoliczne stany. Wielka Brytania co prawda próbowała zmienić sytuację, ale nic to nie dało i w 1957 roku Malezja ogłosiła niepodległość, a kilka lat później do tej Malezji przyłączyło się jeszcze kilka stanów na Borneo. I od 1965 roku mamy Malezję taką, jaką mamy. Pierwsze lata po uzyskaniu niepodległości nie były dobre. W sprawy wewnętrzne wtrącały się Chiny i Indonezja, wzniecając różne rebelie. Uspokoiło się dopiero w latach 70., gdy wprowadzono mocne reformy gospodarcze i kraj zaczął się szybko bogacić i rozwijać. Mówiłem, że ogólnie w Kuala Lumpur jest ciężko gdziekolwiek się dostać, jak się chce gdzieś człowiek dojść. No i właśnie chciałem się dostać tam nad jeziorko, ale tu jest wszędzie płot i jeszcze z drutem kolczastym. Wszędzie jest płot, jak patrzę na mapę, gdzie jest jakaś ścieżka, żeby tam dojść, to kurwa takiej ścieżki nie ma. A tam jest normalnie chodnik i można sobie przy tym jeziorku iść. Kurde. Malezja ma ciekawy ustrój polityczny. Ja bym to określił jako monarchia demokratyczna albo coś w tym stylu. Ogólnie Malezją rządzi król, ale nie dostaje on tego swojego królestwa z jakiegoś, nie wiem, monarchia elekcyjna. O! Malezją rządzi król, ale jest on wybierany co 5 lat przez zgromadzenie władców. Ogólnie Malezja dzieli się na stany. 9 stanami zarządzają radżowie. Te stany mają bardzo dużą autonomię, nawet własną konstytucję. Natomiast pozostałymi stanami rządzą gubernatorowie. Ogólnie jeśli chodzi o języki, no to językiem urzędowym jest tutaj malajski, ale po angielsku też wszyscy gadają. Jeśli chodzi o ludy malezyjskie, to bardzo ciekawym ludem jest żyjący na Borneo, są żyjący na Borneo Dajakowie. Należą oni do łowców głów. Niby oficjalnie już tego nie praktykują, no ale wiadomo, różnie może być. Ciekawym ludem są też Badżawowie, ich określa się mianem morskich cyganów. To są takie ludy, które żyją u wybrzeży Malezji, na wodzie, w domkach na palach. Są doskonałymi rybakami, doskonałymi pływakami. Ze wszystkich ludów na świecie właśnie Badżawowie potrafią najdłużej wstrzymywać oddech pod wodą. No i są typowymi bezpaństwowcami, czyli nie mają obywatelstwa żadnego kraju, ale mają pochodzenie malajskie. Do Malezji przyjechaliśmy tuż po porze deszczowej, ale ewidentnie trafiliśmy jeszcze na jakieś ostatki. Przez cały tydzień zmagaliśmy się z monsunami, też z tego powodu były to różne powodzie, które mocno pokrzyżowały nam plany. Tak jak mówiłem, w Malezji nie ma zbyt wiele rzeczy do roboty, więc jak jedna po drugiej zaczęły nam się wykruszać różne atrakcje, to już w pewnym momencie nie wiedzieliśmy, co dalej jeszcze możemy tutaj robić. W trakcie tej podróży czeka nas jeszcze jeden kraj, no ale to będzie w następnym odcinku. Do zobaczenia. Ej nie! Jeszcze zapomniałem wam jedną ciekawostkę sprzedać. Wszystkie koty w Malezji mają poucinane ogony. Ja się zastanawiałem, po jaką cholerę ktoś te wszystkie koty łapie i im te ogony ucina. I wiecie co się okazało? Koty w Malezji mają wadę genetyczną i one wszystkie już rodzą się z takimi skarłowaciałymi ogonami. No, koniec odcinka.
set, and go! Everyone, shout for your winner! Ringo, Opa! Ringo, Opa! Ringo, Opa! Go on! Ringo,